nadzieję, że ją widać. Dobrze, to w takim razie tytuł już Państwo znają, tytuł wykładu. Ja opowiem o przywiązaniu i to przywiązaniu jakby bardziej w kontekście wojennym, żeby przedstawić je jako z jednej strony zasób, bądź też czynnik ryzyka albo obciążenie, z którym mogą Państwo, pracując w szkole z dziećmi, mieć do czynienia, bo każdy z nas ma jakąś jakość tego przywiązania i styl przywiązania. I o tym dzisiaj opowiem. A dokładnie takie dwa cele są postawione w tym wykładzie, czyli po pierwsze opowiedzenie o tym, jak sobie radzą z traumą dzieci, które mają swoje jakieś tam doświadczenia w bliskich związkach, głównie z rodzicami w przeszłości, ale oczywiście przeszłość to nie wszystko, bo pomimo tego, że przywiązanie dotyczy, przynajmniej tak najczęściej jest opisywane, doświadczeń w relacji z rodzicami, dziecka w relacji z rodzicami, to również przywiązanie dotyczy relacji w ogóle z bliską osobą i tą bliską osobą może być też nauczyciel. W związku z tym nie musi to być rodzic. Często ten rodzic z tą osobą też, nie tylko on tą osobą jest. Zatem opowiem nie tylko o przeszłości, o tym, jak nasze doświadczenia życiowe wpływają na to, jaki mamy styl przywiązania i jak ten styl przywiązania wpływa na nasze funkcjonowanie w trudnych doświadczeniach, na przykład doświadczeniach wojennych, ale również o tym, co aktualnie możemy zrobić. I tutaj również poza tym aspektem opowiem o interwencji, czyli o tym, jak mają terapię. Tutaj właściwie nie będę mówiła o jakiejś metaanalizie dotyczącej skuteczności terapii w zakresie traumy wojennej, szczególnie u dzieci. Natomiast przedstawię jakieś badania, które pokazują to, w jaki sposób przywiązanie może wpływać na efekty pracy terapeutycznej z dziećmi, które doświadczyły wojny. Z drugiej strony też opowiem o tym, na co zwrócić uwagę przy pracy z matkami, z rodzicami, głównie myśląc o uchodźcach z Ukrainy. Wiemy, że to są matki z dziećmi, czyli będę mówiła głównie o matkach. No i też wspomnę o czymś, o czym już Państwo wiedzą z poprzednich spotkań, czyli o zabawie na przykład. Dobrze, wprowadzając muszę opowiedzieć o tym, co jest najważniejsze, co to jest w ogóle przywiązanie, ale również wojna wiąże się w naszych doświadczeniach z traumą, w związku z tym opowiem też o tym, jak tej traumy doświadczają dzieci i w ogóle co to jest trauma, aczkolwiek wiem, że już takie spotkanie gdzieś tam też było w zakresie interwencji kryzysowej, więc na pewno ani nie czuję się ekspertem w tym zakresie, ani nie będę o tym dużo mówić. Natomiast wspomnieć trzeba, żeby chociażby przypomnieć objawy stresu pourazowego, ale też opowiem o plastyczności rozwoju, żeby podkreślić jedną rzecz, że to nie jest tak, że przywiązanie to jest coś, co jest stabilne i niezmienne, dlatego że nasz rozwój ogólnie rzecz biorąc jest plastyczny, tak samo jak funkcjonowanie człowieka cechuje plastyczność. Dobrze, zaczynając od tego, co to jest przywiązanie. Przywiązanie jest to jedna z więzi emocjonalnych. To nie jest jedyna więź emocjonalna. Inną więzią jest na przykład przyjaźń. Natomiast Bowlby, który tworzył teorię przywiązania, podkreślał, że przywiązanie dotyczy miłości, czyli dotyczy związków, relacji z tą osobą, czy z tymi osobami, które są dla nas najważniejsze w życiu. W związku z tym jest to bardzo specyficzna więź, po prostu jest to więź z najbliższymi nam osobami. I tutaj mają Państwo na niebiesko zaznaczone cechy tejże więzi, która jest taka niepowtarzalna, czyli obiektu przywiązania, czyli tej osoby nam najbliższej nie można całkowicie zastąpić inną bliską osobą. Potrzebujemy również utrzymywania bliskości z osobą, którą nazywamy w psychologii obiektem przywiązania, czyli potrzebujemy tej bliskości, czy fizycznej, czy symbolicznej. Małe dzieci potrzebują bliskości fizycznej, starsze dzieci i dorośli bliskości nie tylko fizycznej, ale bardzo często po prostu symbolicznej, czyli na przykład pomyślenia,
o osobie bliskiej i jak pokazują badania, samo pomyślenie o osobie bliskiej może wpływać na nas uspokajająco, w takim sensie fizjologicznym, często też subiektywnym. Jeżeli nie mamy kontaktu z osobą nam bliską, z obiektem przywiązania, to odczuwamy dyskomfort i oczywiście radość w momencie, kiedy się z tą osobą połączymy. Również jeżeli utracimy obiekt przywiązania z powodu na przykład śmierci, odczuwamy ból i żal z powodu braku tej osoby i z powodu utraty. I jest to więź emocjonalna, która różni się też od innych więzi tym, że poszukujemy u obiektu przywiązania, czyli osoby nam bliskiej, poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacjach trudnych. I tutaj, zanim opowiem o tym poszukiwaniu bliskości, chcę tylko wspomnieć, że przywiązanie jest jednym z behawioralnych systemów. Behawioralny system to jest coś takiego, co jest wrodzone. Przychodzimy na świat wyposażeni w te systemy, które mają wyznaczyć nam, zapewnić nam adaptację. Przywiązanie jest obecne od urodzenia. I najważniejszą funkcją przywiązania jest ochrona dziecka przed zagrożeniem. I ta ochrona wiąże się z poszukiwaniem bliskości z osobą dorosłą, która może tą ochronę zapewnić. To jest niejako taka ewolucyjna, główna funkcja przywiązania, ale oczywiście przywiązanie jest potrzebne również ludziom dorosłym. I jako dorośli dalej szukamy poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach dla nas trudnych u osób bliskich. Czy też mamy taką potrzebę, nie zawsze tą potrzebę możemy spełnić, ale ta potrzeba jest niejako wrodzona. Inne systemy to jest na przykład, z którymi przychodzimy na świat, to jest system eksploracji, czyli taka nasza wrodzona potrzeba doświadczania świata i poszukiwania zabawy też i poszukiwania nowych doświadczeń, innowacyjności również. I są również inne systemy, na przykład system afiliacji, który wiąże się nie tyle z ochroną jak system przywiązania, ale z taką wzajemną wymianą efektu, intymności, afektu na co dzień. I jeżeli popatrzymy na główne funkcje przywiązania, to przywiązanie poza tym, że ma zapewnić, to jest jedna z głównych funkcji przywiązania, ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa, czyli zwracamy się do osoby nam bliskiej w momentach, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy czujemy się zagrożeni, po to, żeby znaleźć u tej osoby bezpieczną przystań, w której można się schronić i w której można odzyskać energię i mieć siły, żeby ponownie odejść od tej osoby po to, żeby mieć poczucie tego, że możemy podjąć się wyzwań, które wyznacza nam świat. Małe dzieci bardzo często przychodzą do swoich rodziców, do opiekunów po to, żeby właśnie chociaż przez chwilę gdzieś tam napełnić sobie ten kubeczek bezpieczeństwa i ruszyć dalej i bawić się i poznawać świat. I to poznawanie świata to jest druga funkcja przywiązania, czyli obiekty przywiązania, osoby nam bliskie, nie tylko są po to, żeby dawać nam poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia, ale są również po to, żeby być gdzieś tam z tyłu i dawać nam takie poczucie, że jeżeli ryzykujemy w tym świecie i poznajemy ten świat i eksperymentujemy w nim i czasami to jest ryzykowne, to jest ktoś, do kogo zawsze w razie czego możemy wrócić, na kim możemy się oprzeć. Ktoś, kto też, jeżeli nie mamy energii i siły, może dać nam tę siłę, żebyśmy mogli wyjść do tego świata i w nim działać. I to jest taka druga główna funkcja przywiązania, traktowanie osoby bliskiej, obiektu przywiązania jako taką ufną bazę do eksploracji, czyli do poznawania świata i do działania w świecie. Jeżeli mówimy o różnicach indywidualnych w przywiązaniu, to chcę Państwu przedstawić schemat, który wygląda dosyć skomplikowanie, on w gruncie rzeczy nie jest aż taki skomplikowany. Wiedzą już Państwo, że przywiązanie jakby uruchamia się w momencie, kiedy odczuwamy stres czy zagrożenie. Tutaj widzą Państwo dziecko małe, natomiast równie dobrze może być to starsze dziecko, czy też osoba dorosła.
Tak naprawdę to, co u nas wszystkich działa i co jest wrodzone, to jest coś, co się dzieje na poziomie takim bardziej neuronalnym, bardziej biologicznym. Otóż stres uruchamia u wszystkich nas potrzebę bliskości z obiektem przywiązania, czyli ze sobą blisko. Mamy potrzebę bycia blisko, szukania osoby, która jest nam bliska. Wiąże się to oczywiście z motywacją do tego, żeby poszukiwać tej osoby, ale i tutaj już wchodzą na scenę doświadczenia życiowe, dlatego że nie wszyscy poszukują. Tak? Nasze doświadczenia życiowe decydują o tym, co my tak naprawdę robimy z tą potrzebą. Teraz osoby, które doświadczyły wrażliwej opieki ze strony rodziców w dzieciństwie, czy ze strony innych osób, które się nimi opiekowały, mają optymalne doświadczenia, czyli wiedzą, że w sytuacji stresu i zagrożenia zrzucenie się do osoby bliskiej daje poczucie bezpieczeństwa, daje ochronę, daje wsparcie, czyli mają pozytywne doświadczenia. Te osoby to są osoby, które nauczyły się traktować innych ludzi jako osoby, które są godne zaufania, którym można ufać, do których można się zwrócić o pomoc. I tutaj mówię nie tylko o obiektach przywiązania, ale niejako to podejście i patrzenie na obiekty przywiązania również generalizuje się na innych ludzi, czyli osoby, które mają ufny styl przywiązania, to są osoby, które patrzą pozytywnie na innych ludzi, jako ludzi, którym generalnie raczej można ufać i na świat jako świat, który jest pozytywny. Takich osób jest około 60% niezależnie od kultury, czyli większość z nas ma styl ufny przywiązania. Natomiast pozostała część ludzi czy dzieci ma styl nieufny, który, chcę zaznaczyć, nie jest optymalny w rozwoju. Natomiast on nie jest też czymś, co należy terapeutyzować czy leczyć, czyli ludzie, którzy są nieufni, to nie są osoby, które wymagają terapii, zazwyczaj. Są oczywiście wyjątki, natomiast my mówimy o różnicach indywidualnych. I teraz są dwie ścieżki, jeżeli nasze doświadczenia życiowe były powiedzmy mniej pozytywne. Po pierwsze, nauczyliśmy się, że jakby obiekt przywiązania, czy rodzice pewnie, czy opiekunowie w przeszłości, albo nie dawali nam wsparcia, albo dawali je niesystematycznie, albo wręcz karali za to, że próbujemy płakać i próbujemy tą pomoc uzyskać. I osoby, które mają takie doświadczenie, rozwijają jeden z dwóch zorganizowanych stylów przywiązania. Jeden to jest hiperaktywizacja systemu przywiązania, a drugi to jest dezaktywizacja systemu przywiązania. Hiperaktywizacja oznacza, że te osoby i te dzieci uczą się niejako tego, że osoby bliskie, znaczy ogólnie nie można im ufać i to łączy osoby, które hiperaktywizują, jak i dezaktywizują. Z tym, że osoby, które hiperaktywizują, one niejako wyolbrzymiają potrzebę bliskości, problem, który się pojawił, stres, którego doświadczają, mają duży poziom niepokoju, tak? Ale też ambiwalencji, bo z jednej strony one bardzo dążą do bliskości z obiektem przywiązania, pomimo tego, że mu nie ufają, ale dlatego, że mu nie ufają, niejako próbują uniknąć tej bliskości. Więc jeżeli ktoś wychodzi do nich z pomocą, to one chcą tej pomocy, chcą ją przyjąć, one ją przyjmują, ale niejako wewnętrznie nie ufają temu, że intencje tej osoby, czy że pomoc, która się pojawia, jest autentyczna i wynika gdzieś tam z takiego pozytywnego podejścia do tej osoby. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z taką ambiwalencją, czyli takim napięciem związanym z ufnością i nieufnością zarazem, co w efekcie kończy się tym, że tak naprawdę te osoby nie ufają bliskości, natomiast one mają wyolbrzymione dążenie do tej bliskości i też wyolbrzymiają stres i zagrożenia często. Druga ścieżka to jest ścieżka dezaktywizacji systemu przywiązania. Te osoby ogólnie nauczyły się w życiu, że nie należy ufać, że pomocy to one nie dostaną w sytuacji stresu i zagrożenia i że trzeba liczyć na siebie. I po pierwsze te osoby wypierają potrzebę bliskości,
czyli na poziomie świadomym tej potrzeby nie zauważają, nie odczuwają. Natomiast z drugiej strony one uważają, że ze wszystkim sobie same poradzą. Więc to takie trochę zosie samosie, które uważają, że ani nie potrzebują tej bliskości, ani też, też dadzą sobie ze wszystkim radę. Chcę tylko zaznaczyć jedną rzecz, że proszę pamiętać, że mówimy o sytuacji stresu i zagrożenia. I to nie jest tak, że osoby, które unikają bliskości, że one, czyli te, które dezaktywizują, że one dezaktywizują cały czas. To są osoby, które funkcjonują dobrze w bliskich związkach często i które jakby szukają bliskości i sięgają po nią i zaspokajają potrzebę bliskości partnera na przykład, czy partnerki, czy innych bliskich osób. Natomiast w sytuacji stresu i zagrożenia one ewidentnie unikają tej bliskości. Czyli proszę pamiętać, że mówimy o sytuacji, w której przywiązanie jest aktywizowane. Większość tych procesów, które Państwo widzą, dokonują się na poziomie automatyzmów, czyli na poziomie nieświadomym. Tak po prostu ten system działa, że nie wiemy, co się dzieje, po prostu się jakoś zachowujemy. Jest jeszcze jeden styl przywiązania, który może wiązać się z doświadczeniami wojennymi. To jest styl zdezorganizowany w przeciwieństwie do tamtych, o których mówiłam. I styl zdezorganizowany to jest ten styl, czy to jest grupa osób, wśród której, czy dzieci, wśród której można znaleźć najwięcej osób, które mają problemy kliniczne. Jest taka strona Access to High, tutaj Państwo widzą screenshot z tej strony i tam można nie tylko znaleźć test na tego rodzaju doświadczeń, czyli dowiedzieć się, jakiego rodzaju doświadczenia wiążą się z ACES. Chcę jeszcze dodać, ACES to jest skrót od angielskiego Adverse Childhood Experiences. I nie wszystkie osoby, które miały trudne doświadczenia wczesnodziecięce, są nieufne czy zdezorganizowane. To trzeba zaznaczyć. I też nie wszystkie osoby zdezorganizowane są z grupy ACES, ale to idzie ze sobą w parze. Doświadczenia ACES to są doświadczenia, które wiążą się z przemocą, które wiążą się z obecnością alkoholu w domu, narkotyków, nadużyciami wobec dziecka, tym, że członek rodziny był w więzieniu, i bliski członek rodziny. To są trudne doświadczenia i zapewne doświadczenia wojenne również wchodzą tutaj w grę. W związku z tym jest to grupa, w której należy oczekiwać problemów klinicznych w przyszłości. Tak. Dobrze, tutaj widzą Państwo efekty rozwojowe u dzieci. To jest przekrój głowy, skanu mózgu dzieci, które mają 3 latka. Ta większa czaszka po lewej stronie to jest przekrój skanu dziecka, które rozwijało się normalnie, natomiast ten po prawej to jest przekrój głowy dziecka, które rozwijało się, które było ekstremalnie zaniedbane. Zatem proszę zauważyć, że to nie są tylko trudne doświadczenia, ale również rozwój fizyczny, jak Państwo widzą, cierpi na tego rodzaju doświadczeniach wczesnodziecięcych, dlatego bardzo ważne jest, żeby tutaj dokonywać interwencji, próbować tym dzieciom po prostu pomóc. Jedno z przykładów, o których Państwo pewnie słyszeli, to jest Rumunia, lata 90., kiedy organizacje zachodnie pomocowe weszły do Rumunii i odkryły nagle sierocińce, w których dzieci były skrajnie zaniedbane. Te dzieci były później adoptowane do wielu zachodnich krajów i też badania prowadzono w tych grupach dzieci. W każdym razie to jest taka grupa dzieci, na której niestety mieliśmy okazję robić badania i dowiedzieć się czegoś o konsekwencjach skrajnego zaniedbania dzieci i braku obiektów przywiązania pod postacią osób dorosłych. Dobrze, chcę teraz przejść do doświadczeń wojennych i do tego, jak te doświadczenia wojenne odbijają się na dzieciach przede wszystkim. Wiedzą Państwo już zapewne, że jest coś takiego jak zespół stresu pourazowego. On był opisywany początkowo w kontekście wojennym i zmęczenia bojowego, czy też szoku pociskowego. I pewnie symptomy również Państwo znają. Ja nie będę przechodzić przez ten slajd, tylko wskażę, że są to doświadczenia często związane z doświadczeniem śmierci, czy bliskiej osoby, czy bliskich osób, czy
patrzenia na śmierć, czy też no, jakby doświadczenia wokół tego. Dalej jest to również poczucie bezsilności i braku kontroli i wpływu na sytuację, w której się jest. I doświadczenia tego rodzaju przekładają się u osób, które mają symptomy PTSD na uporczywe, ponowne przeżywanie tego rodzaju doświadczeń, ale również wiążą się z taką nadwrażliwością, czyli różne bodźce, które jakby się wydawało nie wiążą się z doświadczeniem traumatycznym na poziomie świadomym, jednak na poziomie nieświadomym, czyli na poziomie tego mózgu emocjonalnego, mogą uruchamiać skrajną reakcję stresową, lękową, gdzie ludzie nagle idąc spokojnie ulicą, a słysząc dźwięk klaksonu, rzucają się pod samochód i chronią się, nie wiedząc zupełnie w jakim miejscu są i co się dzieje. Ku zaskoczeniu oczywiście otoczenia, które nie widzi kompletnie żadnego zagrożenia w otoczeniu. Więc są to doświadczenia, które są później przeżywane ponownie i które na poziomie takim emocjonalnym, behawioralnym, fizjologicznym dają bardzo silnie o sobie znać i są niejako poza kontrolą osoby, która doświadczyła tego rodzaju doświadczeń, traumy wojennej. Dalej, te osoby oczywiście mają całą masę problemów związanych ze snem, z nadmiernym pobudzeniem, które wiąże się z tym, że nie mogą spać, ale również z zaburzeniami koncentracji uwagi, jakby w ogóle zaburzeniami adaptacyjnymi, regulacją emocji również. Te osoby są po prostu zdezregulowane, mówiąc brzydko. Jeżeli chodzi o kontekst wojenny w sytuacji dzieci, to oczywiście no, pewnie próbując wejść w perspektywę dziecka, możemy dostrzec, że te dzieci mają takie poczucie, znaczy mogą doświadczyć śmierci, patrzenia na śmierć, patrzenia na różnego rodzaju nadużycia wobec innych. Mogą doświadczyć śmierci również osoby bliskiej, czy nadużyć wobec osoby bliskiej, okrucieństwa, mogą doświadczyć skrajnego lęku, czy mogły doświadczyć skrajnego lęku. Mają oczywiście zaburzone poczucie bezpieczeństwa, utraciły bliskie osoby albo na skutek śmierci, albo na skutek tego, że te bliskie osoby, na przykład ojciec jest na wojnie i walczy i codziennie rodzina martwi się o to, czy on jeszcze żyje, czy nie. Ale też to jest dla dzieci doświadczenie upokorzenia własnego, ale również upokorzenia członków rodziny. Jest to doświadczenie utraty dobytku, swoich zabawek, utraty miejsca, w którym się wychowało, pokoju, w którym się żyło, czasami zwierząt, które się miało domowych. Więc to jest deprywacja też wielu potrzeb, których nie da się zrealizować, których nie da się teraz zaspokoić. Więc te dzieci mogły, czy mogą doświadczyć tego rodzaju aspektów związanych z doświadczeniami wojennymi. U dzieci należy obserwować, znaczy w ogóle PTSD u dzieci może się objawiać strachem przed oddzieleniem od opiekuna, lękiem o to, że mama odejdzie, chociaż mama tylko idzie do innego pokoju na przykład. Więc ten taki nieuzasadniony strach, taki nadreaktywny strach może charakteryzować te dzieci, gdzie dzieci w tym zakresie mogą funkcjonować inaczej, aniżeli pozostałe dzieci. Dalej możemy obserwować również regres w rozwoju, czyli jakąś utratę nabytych wcześniej umiejętności. Może to być u małych dzieci nauka korzystania z toalety. Oczywiście problemy ze snem, z koszmarami sennymi, z kompulsywną zabawą, ale również z koncentracją uwagi. Dalej dzieci mogą odgrywać tą traumę przez zabawę i może to być widoczne w rysunkach, może to być widoczne w zabawkach czy w zabawie, którą dzieci odgrywają. Dzieci mogą mieć nowe fobie, lęki, bóle, które nie mają wyraźnych przyczyn fizycznych. Mogą stać się agresywne, więc tutaj te symptomy, które się pojawiają u dzieci, bywają bardzo różne i mogą być też pomieszane. Co więcej,
Jest też coś takiego jak trauma pośrednia u dzieci, czyli wiemy, że dziecko nie musi samo doświadczać traumy, żeby być tak naprawdę poddanym oddziaływaniu traumy. Poprzez na przykład swoich rodziców, czyli ojciec, który wraca z wojny i który doświadczył traumy i ma symptomy PTSD, może przekazać niejako symptomy tej traumy własnemu dziecku w codziennych interakcjach. Oczywiście nie robi tego w ogóle intencjonalnie, natomiast wiemy z badań, że ta trauma wtórna pojawia się, ona się pojawia nie tylko u dzieci, ale również pojawia się na przykład u pracowników socjalnych, u nauczycieli może się również pojawiać, która jest związana z występowaniem objawów PTSD. Więc oczywiście objawy tej traumy mogą być bardzo podobne do samych symptomów traumy, że tak powiem, pierwotnej u dzieci. Dalej, jeżeli chodzi o badania, i tu chcę Państwu powiedzieć coś, co wynika bardzo z badań nad międzypokoleniową transmisją przywiązania i traumy, wiemy, że po prostu ta trauma i nieufność przywiązaniowa, one są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I mechanizmem, i to jest tak naprawdę najważniejszym mechanizmem przekazywania tej traumy, jest jakość rodzicielstwa. Wiemy, że jeżeli rodzina jest zagrożona tym, że może w niej wystąpić międzypokoleniowa transmisja traumy czy nieufności przywiązaniowej. Mówiłam, że nieufność nie jest zaburzeniem, które trzeba leczyć, ale jeżeli dbamy o optymalny rozwój dzieci, to chcemy wspierać u nich rozwój ufności przywiązaniowej. Raczej aniżeli przywiązania lękowego, czyli tej albo dezaktywizacji przywiązaniowej. I wiemy, że wtedy musimy zaadresować interwencję do rodziców, objąć nią na przykład jednego z rodziców i nauczyć go tego, jak być wrażliwym rodzicem, jak tą wrażliwość u siebie rozwijać. Wrażliwość oznacza odpowiadanie na sygnały wysyłane przez dziecko, ale to nie oznacza, że rodzic jest uczony tego, żeby za każdym razem, jak dziecko zapłacze, rzucać wszystko i lecieć i brać je na ręce. Tak? Proszę pamiętać, że przywiązanie aktywizuje się wtedy i wymaga takiej reakcji, kiedy jest stres i zagrożenie. Wtedy naprawdę trzeba rzucić wszystko i lecieć do partnera czy do dziecka i zapewnić wsparcie, a nie analizować, skąd się bierze poczucie lęku, czy niepewności, czy strach. Po prostu trzeba dać wsparcie. Na analizę czas przyjdzie później. Natomiast jeżeli dziecko płacze dlatego, że jest znudzone, to zdecydowanie rzucanie wszystkiego i branie dziecka na ręce nie przyczyni się do rozwoju jego ufności przywiązaniowej, a raczej nieufności przywiązaniowej. Dlatego, że dziecko płacze wtedy dlatego nie, że potrzebuje wsparcia i pomocy, ale dlatego, że się po prostu nudzi. Trzeba dziecko czymś zająć. Czyli wrażliwość oznacza adekwatne działanie rodzica wobec sygnału wysyłanego przez dziecko. Ja mówię o dzieciach, ale to może być nie tylko małe dziecko, czy może to być duże dziecko, ale może to być również partner w związkach romantycznych. Tutaj zasada generalnie jest ta sama. I teraz chcę Państwu powiedzieć krótko o badaniu, które dotyczy właśnie międzypokoleniowej traumy wojennej, znaczy międzypokoleniowej transmisji traumy i tutaj przywiązania, przepraszam. I tutaj prowadzono badania w Izraelu nad weteranami wojennymi z wojny z 1973 roku. I badaniem objęto zarówno weteranów wojennych, jak i ich dzieci, które już były dorosłe. Miały około 35 lat w czasie, kiedy odbywało się badanie, czyli 2 lata temu. I ta grupa jeńców wojennych i ich dzieci była podzielona na 2 grupy tak naprawdę. W jednej grupie byli byli weterani wojenni, którzy byli jeńcami, co jakby oznacza, że poziom ich traumy wojennej był nieporównywalnie wyższy aniżeli ten u po prostu weteranów wojennych, którzy nie byli jeńcami. I zbadano przywiązanie w tych 2 grupach. Po pierwsze przywiązanie weteranów.
Co się okazało, że poziom nieufności przywiązaniowej, czyli tego hiperaktywizacji i dezaktywizacji przywiązania, czyli niepokoju i unikania przywiązaniowego, mówiąc inaczej, był wyższy u jeńców weteranów aniżeli u weteranów. Ale co się również okazało, ich dzieci, które nie były ani jeńcami, ani nie brały udziału w wojnie, miały wyższy poziom niepokoju przywiązaniowego, ale mówię tutaj o wyższym poziomie u dzieci jeńców wojennych, aniżeli u dzieci weteranów. W związku z tym te badania pokazują, że rzeczywiście ten niepokój przywiązaniowy, czyli ta hiperaktywizacja przywiązaniowa jest transmitowana, jest przekazywana wtórnie z pokolenia na pokolenie. Dalej badania też wykazały, że niepokój przywiązaniowy, czyli ta hiperaktywizacja u jeńców wojennych niejako wyjaśnia, wiąże się z nieufnością przywiązaniową, czyli i z niepokojem przywiązaniowym, i z unikaniem przywiązaniowym u ich dzieci. W związku z tym ta międzypokoleniowa transmisja przywiązania, jak Państwo widzą, ma miejsce po prostu przede wszystkim u jeńców weteranów, nie tyle u weteranów wojennych, co u jeńców weteranów. W związku z tym nie wystarczy jakby doświadczenie wojenne, ale tutaj to doświadczenie musi być wyjątkowo trudne, żebyśmy mogli mówić o tego rodzaju transmisji. Jednak chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy. Wiemy, że przywiązanie jest czymś względnie stabilnym w czasie, czyli jeżeli dziecko jest ufne w pierwszym, drugim roku życia, to prawdopodobnie ma 80% szans na to, że zostanie ufne w relacjach z innymi bliskimi osobami, jak i później w dorosłości ze swoimi dziećmi. Natomiast jeżeli ktoś jest nieufny, no ma około 70% szans na to, że ten styl przywiązania się nie zmieni. Więc wiemy, że to jest coś, co jest stabilne w czasie, wiemy, że jest to coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ale chcę powiedzieć o plastyczności rozwoju. To nie jest coś, czego nie da się zmienić. Bo oczywiście, że się da, aczkolwiek trzeba się o to trochę postarać. I tutaj no, powiem o plastyczności trochę obrazkowo, czyli macie tutaj Państwo dziecko, które ma trudne doświadczenia, czyli te doświadczenia z grupy AC, czyli tych trudnych doświadczeń wczesnodziecięcych. Załóżmy, że są to doświadczenia wojenne. I to dziecko jest już w warunkach, w których nie jest w sytuacji wojny. Załóżmy, że to dziecko ma również rodziców, czy ojca, który ma PTSD, czyli te doświadczenia rodzinne są również trudne i niejako sprzyjają temu, żeby to dziecko niejako skończyło z nieufnym przywiązaniem w dorosłości. Natomiast jeżeli w otoczeniu dziecka, na przykład w szkole, pojawi się nauczyciel, który staje się obiektem przywiązania i który będzie tworzył ufną relację, będzie dawał poczucie bezpieczeństwa temu dziecku, będzie niejako trzymał rękę na pulsie, żeby widzieć, kiedy pojawiają się sygnały stresu, kiedy pojawiają się problemy u tego dziecka i będzie próbował odpowiadać na nie, no to rzeczywiście ta relacja może być takim buforem ochronnym, który zmieni ścieżkę rozwojową tego dziecka. To nie musi być relacja z nauczycielem, to może być relacja u nastolatków z chłopakiem, z którym się zaczyna chodzić, albo z dziewczyną. I można na tą dziewczynę czy tego chłopaka liczyć, można tworzyć z nim ufną relację. To jest coś, co wpływa na zmianę trajektorii rozwoju potencjalnej nieufności przywiązaniowej u tego dziecka ku ufności przywiązaniowej. Dalej, oczywiście, jeżeli wejdziemy z interwencją, którą zaadresujemy do ojca, który ma PTSD, czy też postaramy się pracować z matką, która może nie ma PTSD, ale wymaga wsparcia w tym zakresie, żeby rozwinąć u niej wrażliwość i niejako stanowić taki bufor domowy w tych trudnych warunkach, to też mamy szansę na zmianę trajektorii rozwoju. Oczywiście w tym pomagają nam albo przeszkadzają pozostałe czynniki, które są wokół rodziny, czyli to, co się dzieje w mediach, to, co się dzieje w szkole, to, co się dzieje w środowisku rówieśniczym. Więc to też trzeba brać pod uwagę. Chciałam teraz trochę opowiedzieć o mechanizmach utrzymywania się zaburzeń i tak naprawdę połączyć trochę PTSD z ufnością i nieufnością przywiązaniową. Wiemy, że
PTSD wiąże się z takimi symptomami, które są bardzo podobne do nieufności przywiązaniowej. I z jednej strony dzieci, czy osoby, które są nieufne przywiązaniowo, a trafiają na warunki wojenne, w których doświadczają traumy, to u tych osób niejako ten grunt, który był przygotowany przez nieufność przywiązaniową, sprawia, że objawy PTSD trafiają właśnie na podatny grunt, a z drugiej strony one utrzymują się dosyć długo. Czyli osoby nieufne są narażone na to, że objawy PTSD u nich będą bardziej długotrwałe. Tak? Więc to jest niejako taka rzecz, która pokazuje nam, że nie każdy doświadcza tak samo traumy. Nie każdy tak samo z tej traumy wychodzi. Nieufność przywiązaniowa jest czynnikiem ryzyka dotyczącego funkcjonowania w trudnych warunkach, w warunkach wojennych i radzenia sobie z tego rodzaju doświadczeniami. I tak, osoby, które mają PTSD, izolują się niejako od bliskich osób. One też mają takie objawy, jak mówiłam Państwu, że przeżywają ponownie pewne doświadczenia wojenne. Jeżeli popatrzycie na nieufność przywiązaniową i na niepokój przywiązaniowy, to jest ta strategia hiperaktywizacji systemu przywiązania. To osoby, które niejako mają ten wysoki poziom niepokoju przywiązaniowego, one jakby bez doświadczeń wojennych również mają duży poziom lęku i niepokoju, szczególnie dotyczące bliskich osób, bliskich związków. One nie mają pewności, że są kochane, akceptowane. Jeżeli na to nałożycie jeszcze PTSD i izolację od bliskich związaną z PTSD, szczególnie kiedy objawy PTSD są bardzo widoczne, to macie zaraz obraz osoby, która się ewidentnie izoluje w rodzinie i u której te objawy bywają bardzo trudne i intensywne. Te osoby też mają negatywny obraz siebie. Dalej mamy druga strategia przywiązaniowa, to jest ta dezaktywizacja, czyli związana z unikaniem bliskości. Te osoby oczywiście przed wojną, tak, one miały też tendencję do tego, żeby kompulsywnie polegać na sobie, żeby tłumić potrzebę bliskości, a zatem izolować się, więc one też będą miały tendencję do może nie do ruminacji, tak, czyli do takiego nakręcania emocji jak osoby, które hiperaktywizują, ale do izolacji i do tłumienia. I dalej właśnie tutaj dochodzimy do pewnych mechanizmów psychologicznych, czyli tego, że unikanie wiąże się z taką supresją potrzeby bliskości, czyli z tłumieniem, tak, wyparciem tego, że na poziomie świadomym te osoby nie wiedzą, nie widzą i nie czują tego, że potrzebują bliskości z drugim człowiekiem, a w sytuacji stresu i zagrożenia one się wręcz izolują od bliskich osób. Niepokój natomiast wiąże się z ruminacją, czyli z tym, że one wyolbrzymiają stres, zagrożenie, potrzebę bliskości i wiele innych rzeczy. I wiemy z metaanalizy 114 badań nad regulacją emocjonalną, bo właściwie de facto cały czas mówiąc o ufności i nieufności przywiązaniowej, mówimy o regulacji emocjonalnej, że zarówno supresja, jak i unikanie i ruminacja wiążą się z psychopatologią i utrzymywaniem się symptomów PTSD. W związku z tym ewidentne jest, że styl przywiązania, szczególnie nieufny styl przywiązania, albo unikający, albo ten, który jest oparty na niepokoju przywiązaniowym, czyli dezaktywizacja albo hiperaktywizacja, stanowią czynnik ryzyka, jeżeli chodzi o radzenie sobie z doświadczeniami wojennymi, wychodzenie z traumatycznych doświadczeń. Pytanie, dlaczego nieufność przywiązaniowa jest czynnikiem ryzyka? Tutaj trochę opowiem o tych dwóch strategiach nieufnych. Czyli tak, osoby, które hiperaktywizują, czyli te ambiwalentne po lewej stronie, to są te, które mają wysoki poziom lęku. Te osoby, już mówiłam, że one wyolbrzymiają, czyli mają duży poziom lęku przed odrzuceniem, dużą potrzebę bliskości. One mówią dużo o tym, że chcą być blisko, one się wtulają, przytulają, one są cały czas obecne przy obiekcie przywiązania. Poza tym próg niejako aktywizacji tego lęku jest u nich dosyć niski, czyli błahy bodziec może wywołać
wysoki poziom lęku u tych dzieci czy u tych ludzi, dlatego że one zaczynają się bardzo łatwo obawiać o to, że ktoś będzie ich nie akceptował, nie lubił, że ktoś ich je odrzuci. Więc ten próg wrażliwości na wszelkiego rodzaju zagrożenia, które nie są przez innych odbierane jako zagrożenia, u tych ludzi czy u tych dzieci jest dosyć niski. Też próg wygaszania tego lęku jest dosyć wysoki. Ale te osoby, wbrew pozorom, one mają jakiś wgląd w swoje emocje, więc terapia u tych osób jest trochę łatwiejsza, dlatego że one nieadekwatnie postrzegają swoje pozytywne i negatywne emocje i afekty, ale mają wgląd, tak? Więc one też się biją ze sobą. To są osoby ambiwalentne, czyli chcą bliskości, ale nie ufają tej bliskości, tak? Więc ten poziom napięcia jest u nich wysoki. Ale one mają wgląd, więc można je przy interwencji pchnąć w jedną albo w drugą stronę. One też szybko przychodzą po pomoc. One wyolbrzymiają potrzebę tego, że potrzebują pomocy. Czyli w szkole są to dzieci, które przylatują z każdym problemem i tylko nie chcę mówić, że każde dziecko, które przylatuje z byle problemem, jest od razu ambiwalentne, tak? Więc proszę tego tak nie odebrać. To nie jest żaden test na ambiwalencję, ale to są dzieci, które mają łatwość mówienia o problemach, o trudnościach i też tendencję do wyolbrzymiania tych problemów i trudności. Niekoniecznie po to, żeby coś uzyskać, ale żeby zyskać tą bliskość. Znaczy nie chodzi im do końca o rozwiązanie problemu, ale bardziej to, co zyskują z tej relacji, to jest ta bliskość i atencja, którą przez to uzyskują. Natomiast dzieci czy osoby, które są unikające, one na pewno nie przyjdą. Dlatego, że one tłumią, one izolują się, one nawet jak potrzebują pomocy, nie przyjdą po tą pomoc, tak? One też to są zasie samosie, czyli one uważają, że sobie same poradzą i one też nie mają dobrego wglądu, one nie mają wglądu we wszystkie swoje emocje. Mają świadomość negatywnych afektów, jeżeli już, natomiast pozytywnych niekoniecznie. I one mają też, te osoby, tendencję do koncentrowania się na zadaniach zewnętrznych. I też one nie potrzebują bliskości, tak? Podkreślam jeszcze raz, w sytuacji przede wszystkim stresu i zagrożenia. Dobrze, teraz natomiast powiem trochę o czymś innym, czyli o tej przeciwnej stronie, czyli o ufności przywiązaniowej, która jest czynnikiem ochronnym. I teraz tak, dlaczego tak się dzieje? Wiemy, że dzieci, które są ufne, uczą się w dzieciństwie tego, że o emocjach można mówić, że emocje są dosyć złożone i że to jest też naturalna rzecz, że one są po prostu złożone. Uczą się je opisywać, mają śmiałość do podchodzenia do innych ludzi, eksplorowania świata, czyli takiej zabawy w tym świecie i również poznawania tego świata. I one też uczą się poszukiwania wsparcia, czyli wiedzą, że jeżeli coś idzie nie tak, to pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to lecieć do mamy i po prostu prosić o pomoc albo mówić, co się dzieje. I wiedzą, że one mogą ufać, że ona może nie rozwiąże wszystkich problemów na świecie, ale ona będzie wspierająca. Dalej, te osoby również rozumieją siebie i innych, czyli mają taką umiejętność wglądu w stany emocjonalne, swoje własne, ale też innych osób. Oczywiście małe dzieci jeszcze tego rozwojowo nie potrafią, ale już starsze potrafią to robić. Te dzieci też nauczyły sobie radzić ze swoimi emocjami, bo po pierwsze rodzice uczą, jak sobie radzić ze złością, jak sobie radzić z lękiem, ze smutkiem, ale też z taką nadmierną ekscytacją i radością, która zalewa wszystkich. Więc rodzice uczą takich adaptacyjnych strategii radzenia sobie z emocjami i te dzieci po prostu potrafią to robić. Natomiast i wiemy też z badań, że dzieci, które mają trudne doświadczenia, czyli na przykład były maltretowane w dzieciństwie, ale wcześniej miały ufną więź z matką, miały mniejsze szanse na rozwinięcie się u nich dysregulacji emocjonalnej i rozwinięcie się objawów psychopatologicznych. Zatem wiemy, że niejako ta ufność przywiązaniowa wczesnodziecięca jest buforem chroniącym przed późniejszymi trudnymi doświadczeniami życiowymi.
Ja też miałam okazję czytać wywiady osób, które są przywiązaniowo ufne, ale one w tych wywiadach mówiły o tym, że rodzice ich po prostu bili. Więc na podstawie samego faktu tego, że ktoś był bity w dzieciństwie albo że coś mu się złego przydarzyło, nie można wnioskować, że on będzie nieufny przywiązaniowo, tak? I te dzieci, które są ufne, uczą się, czy nabywają takich kompetencji, które pozwalają im później przepracować samodzielnie trudne doświadczenia życiowe, na przykład to, że rodzice stają się nagle nadużywający wobec nich przemocy, czy też doświadczenia wojenne, o czym zaraz opowiem. Teraz tak, chcę teraz powiedzieć trochę o terapii, o skuteczności tej terapii, szczególnie u osób, które są ufne i nieufne, dzieci. Natomiast chcę też powiedzieć o tym, jaką terapię, może tak tytułem wstępu, co się stosuje osób, które mają PTSD. Więc u dorosłych uczy się kontroli objawów, również pomagania innym osobom, dlatego że angażowanie się w pomaganie innym niejako dokłada też pozytywne efekty do swoich własnych problemów, więc to jest też taki dodatkowy aspekt, który występuje w terapii PTSD, ale kontrola objawów, kontrola szczególnie tych swoich fizjologicznych objawów behawioralnych, objawów poznawczych związanych z poziomem lęku, który nagle opanowuje całego człowieka, jest taką główną podstawą terapii. Dalej nauczenie tych ludzi proszenia innych o wsparcie, a nie izolacji, nie uciekania od ludzi, ale wręcz przeciwnie, bycia z innymi ludźmi, a wręcz proszenia ich o to, żeby dali jakieś wsparcie, żeby byli pomocni i obecni. I też uczy się osoby z PTSD rozumienia tego, że PTSD to nie jest oznaka słabości, dlatego że szczególnie mężczyźni mogą mieć tendencję do tego, że żołnierze, tak, że przecież oni z założenia powinni być silni i są silni, i tak zawsze o sobie myśleli, natomiast nagle nie są w stanie kontrolować i zapanować nad objawami, które się u nich pojawiają. PTSD nie jest po prostu oznaką słabości. Dalej, wyeliminowanie dezadaptacyjnych sposobów radzenia sobie, czyli na przykład poprzez sięganie po substancje psychoaktywne, czy też po agresję. I tutaj wiem, że już też były taka prezentacja, chyba dwie nawet, wiem, że Grażyna, profesor Katra o tym chyba mówiła i ktoś jeszcze. W każdym razie to jest myślę, taka podstawa tego, co można zrobić u dorosłych. Jeżeli chodzi o dzieci, tutaj jakby tytułem wstępu do badań, o których chcę opowiedzieć, o których wynikach chcę opowiedzieć, Eloranta i współpracowników, terapia, którą oni zastosowali w ramach właśnie terapii, ale również tego badania naukowego, polegała na tym, że praca dotyczyła głównie emocjonalnej regulacji u tych dzieci, które doświadczyły traumy. W tym badaniu badane były dzieci, które w Izraelu znowu, tam mamy takie warunki, w których w strefie Gazy dużo się dzieje i badanie tych osób jest niejako tym naturalnym miejscem, w którym jest to możliwe. I badano dzieci, które doświadczyły bombardowań blisko ich szkół, czy też niedaleko ich szkół, więc miały jakieś doświadczenia związane z traumą. I w ramach terapii objęto je takimi działaniami jak nauczanie ekspresji emocjonalnej, czyli ekspresji wyrażania swoich uczuć, reinterpretacji tych uczuć, również zrozumienia takich powiązań pomiędzy tym, jaka myśl się pojawia w głowie u dziecka, jakie emocje wiążą się z tą myślą, czy jakie myśli wiążą się z określonymi emocjami i też jakie zachowania im towarzyszą. Więc uczenie rozumienia tej złożoności sytuacji, w której na przykład pojawiają się objawy. Dalej kreowanie strefy bezpieczeństwa, czyli takich miejsc, w których dzieci czują się bezpiecznie, tak żeby
mogły czuć, nie tylko mieć to poczucie bezpieczeństwa, ale również miały warunki, żeby otworzyć się i mówić o swoich emocjach. Dalej radzenie sobie z napięciem i emocjami. Tutaj nauki technik relaksacyjnych na przykład odgrywały ważną rolę, czy nauki radzenia sobie z emocjami w inny sposób. I teraz tak, jeżeli chodzi o wyniki, wiemy, że ogólnie z badań, że efekty tej terapii są lepsze w przypadku dzieci ufnych, aniżeli w przypadku dzieci lękowych. W tym badaniu, jak już powiedziałam, wzięły udział dzieci w wieku 11-13 lat ze strefy Gazy. Znowu grupę tych dzieci, było ich dosyć dużo, bo 428. Grupę tych dzieci podzielono na dwie grupy. Jedna grupa losowo. Jedna grupa to była dzieci, które były objęte terapią i tutaj widzą Państwo elementy tej terapii, już nie będę się na nich skupiać. Natomiast druga grupa to były dzieci, które czekały dopiero na interwencję, czyli te dzieci oczywiście zostały również objęte interwencją, niemniej stało się to po zebraniu już danych, które analizowano w tym badaniu. Badano również przywiązanie, regulację emocjonalną, ale również zdrowie psychiczne tych dzieci i pomiar kontrolny, czyli pomiar tych rzeczy odbywał się po 3 i 6 miesiącach od interwencji. Teraz co pokazały wyniki? Ten schemat jest dosyć skomplikowany, ale ja już Państwu go tłumaczę. To, co przetłumaczyłam na czerwono, jest chyba najważniejsze. Jeżeli Państwo popatrzą na ten schemat, to po lewej stronie widzimy style przywiązania, czyli u góry mamy dzieci, które są ufne, poniżej dzieci, które są unikające, czyli one mają tendencję do dezaktywizacji systemu przywiązania w sytuacji stresu i zagrożenia, czyli wypierają i są zosiami, samosiami. Natomiast na dole mamy dzieci lękowe, czyli te, które są ambiwalentne, które hiperaktywizują, czyli po prostu wyolbrzymiają. Tak? To są te 3 grupy dzieci. W środku widzą Państwo pomiędzy tymi strzałkami regulację emocjonalną, a dokładnie zmianę, która jest efektem terapii u dzieci, które były w grupie, w której ta terapia się odbyła, ale też u dzieci, które czekały dopiero na terapię, ponieważ u nich również jakaś tam zmiana w regulacji emocjonalnej mogła samoistnie wystąpić. Natomiast po prawej stronie mają Państwo pozytywne zmiany, które wiążą się ze zdrowiem psychicznym, czyli z na przykład obniżeniem objawów depresji, poziomu stresu czy dobrostanu psychologicznego. Tak? I teraz jeżeli patrzą Państwo na te cyfry na strzałkach, które są w owalem zaznaczone, to mamy tam 2 cyfry, to są niejako siły związku pomiędzy tymi zmiennymi. Nie będę w to wchodzić, w każdym razie dla tych osób, które wiedzą, o co chodzi, po lewej stronie, ta cyfra po lewej stronie oznacza wynik dla grupy, która była poddana terapii, a ten po prawej oznacza wynik dla grupy, która nie była poddana terapii i na tą terapię czekała. Interpretując całość, jeżeli popatrzą Państwo na osoby, na dzieci, które mają ufność przywiązaniową, to jest ten owal najbardziej na czerwono zaznaczony, to proszę zauważyć, że niezależnie od tego, czy mówimy o grupie poddanej terapii, czy nie, u tej grupie nastąpiła pozytywna zmiana. Czyli w tej grupie nastąpiła pozytywna zmiana, czyli dzieci ufne, czy poddane terapii, czy też nie, one i tak sobie z traumą radzą. Tak? U nich zmiana następuje na plus. Więc efekty terapii właściwie są żadne, tak? Bo te cyfry są dokładnie takie same. W związku z tym można powiedzieć, że osoby ufne, one mają zasoby, które pozwalają, a tym zasobem jest ufność przywiązaniowa z wczesnego dzieciństwa, mają ten zasób, który pozwala im radzić sobie autoterapeutycznie z traumą. Tak? Co nie oznacza, że one nie potrzebują wsparcia, bo zawsze, gdybyśmy dali im wsparcie, możliwe, że efekty byłyby lepsze, aczkolwiek w tym badaniu to tego efektu nie widać. Osoby, które są unikające, to jest ten prostokąt poniżej,
te osoby, u nich tak naprawdę terapia niczego nie zmieniła. Natomiast jeżeli popatrzycie na grupę, która nie była poddana terapii, u tych osób się pogorszyło. Zatem można powiedzieć, że osoby, które są dezaktywizujące przywiązaniowo, czyli te unikające, te dzieci, przepraszam, te dzieci, jeżeli nie były poddane terapii, to u nich stan zdrowia się pogorszył. Natomiast poddanie ich terapii nie zmieniło niczego, poza tym, że utrzymało stan, który był. Tak? I w końcu dzieci, które są lękowe, czyli te, które hiperaktywizują, czyli te, które wyolbrzymiają, u nich proszę zauważyć, że poddanie ich terapii przynosi pozytywne efekty. Tych efektów nie widać, znaczy poprawy zdrowia psychicznego nie widać u dzieci, które czekały dopiero na terapię, czyli terapii nie były poddane. Więc dzieci, które mają ten lękowy styl przywiązania, one z tej terapii najbardziej zyskują. Przynajmniej tak wyniki tego badania nam pokazują. Ja już właściwie to opisałam, więc nie będę powtarzała tych wyników. Dalej, poza samą terapią mamy również coś takiego jak interwencję skierowaną do matek. Znaczy, jeżeli myślimy o interwencjach przywiązaniowych, czyli interwencjach, które są oparte o teorię przywiązania, które mają na celu podwyższenie ufności przywiązaniowej u dzieci, czy rozwój ufności przywiązaniowej u dzieci, to są to interwencje, które są skierowane do rodziców. W przypadku małych dzieci jest to zazwyczaj matka, którą uczymy niejako wrażliwości rodzicielskiej, tak? Natomiast jeżeli nie mówimy o interwencji, a mówimy po prostu o warunkach, w których mamy dziecko, mamy jego rodzica, z którym mamy rzadko kiedy do czynienia, ale zawsze w tych warunkach należy pamiętać też, że możemy niejako zawiesić tą interwencję również na rodzicach, czyli możemy w relacji z dzieckiem chwalić wysiłki matek, rodziców, którzy są, nie wiem, ojca, który jest na wojnie na przykład, tak, i walczy, matki, która świetnie sobie radzi w tych warunkach, więc chwalenie wysiłków rodziców, którym jest bardzo trudno w sytuacji, w której się znaleźli, ma bardzo duże znaczenie, dlatego że no nie wszyscy w ogóle chwalą, a co niektórzy potrafią wręcz krytykować. Więc należy pamiętać o tym, że trzeba chwalić. Niezależnie od tego, co idzie tam nie tak, należy chwalić działania rodziców. Ja też powiem Państwu, że w interwencjach dotyczących przywiązania, jak idziemy do rodzin i uczymy te matki wrażliwości rodzicielskiej, nigdy nie krytykujemy. Zawsze jedyne, co robimy, to chwalimy, właściwie dwie rzeczy robimy. Pierwsze, chwalimy matki za to, jak dobrze sobie w danym momencie poradziły. Oczywiście to musi być obiektywnie dobre poradzenie sobie z czymś, więc chwalimy te matki. A druga rzecz to jest, niejako uczymy patrzenia z perspektywy dziecka na sytuacje, na zdarzenia. Ale wracając do tej sytuacji, chwalenie wysiłków członków rodziny ma duże znaczenie. Dalej, trzeba matkom też uświadomić, że to one, znaczy sposób, w jaki one sobie poradzą, pamiętajcie o międzypokoleniowej transmisji, sposób, w jaki one sobie poradzą, będzie miał ogromny wpływ na dzieci. I to dziecko odczuwa skutki wojny poprzez rodzica, tak? W związku z tym, znaczy trudno niejako wchodzić w rolę takiego mentora wobec matki, która, nie wiem, przychodzi na zebranie do szkoły i pouczać ją, co powinno się robić. Myślę, że to nie jest dobry sposób i dobry pomysł. Natomiast na pewno jakby wiedza czy uświadomienie rodziców, matek na to, że sposób, w jaki one przechodzą przez tą sytuację, wpływa na to, jak sobie z tą sytuacją radzą dzieci, jest bardzo ważne w pomaganiu dzieciom. Mama jest takim filtrem, przez który dziecko rozumie świat, przez który dziecko interpretuje świat, reaguje na różne sytuacje, boi się albo też nie, więc my musimy jakoś zadbać o to, żeby ten filtr był dobry.
Dalej trzeba być po prostu dostępnym dla dziecka po zaspokojeniu wszelkich podstawowych potrzeb. Trzeba po prostu być i często nie trzeba nic mówić, po prostu trzeba być i słuchać. Czasami wiem, że nauczyciele boją się reagowania w różnych trudnych sytuacjach w klasie, bo oni tak naprawdę mają poczucie, że powinni coś zrobić, coś rozwiązać, jakiś problem. Natomiast oni nie mają poczucia tego, że będą w tym kompetentni, więc wolą uciec od tego i nie podejmować tej rękawicy, nie pytać, nie rozwijać tematu, tylko raczej go unikać. Natomiast tak naprawdę myślę, że warto pamiętać o tym, że nie trzeba mieć żadnych odpowiedzi. Wystarczy po prostu być i wystarczy pytać, prosić o to, żeby ktoś mówił, jeżeli ma taką ochotę. Nie trzeba dawać rozwiązań, nie trzeba dawać odpowiedzi. Można czasami powiedzieć po prostu nie wiem, albo chcę ci pomóc, ale nie wiem jak, ale słucham ciebie, tak? Więc to są takie rzeczy, które można zawsze zaoferować. Rola zabawy w warunkach wojennych, nie chcę o tym mówić, bo myślę, że o tym było dużo, natomiast ważna dla dzieci zabawa to jest bardzo ważna aktywność, również terapeutyczna, autoterapeutyczna, więc organizowanie miejsc, w których dzieci mogą się bawić, jest po prostu bezcenne. Więc i to bawić z rówieśnikami, również z miejscami, w których dzieci mogą się schować w momencie, kiedy czują się zagrożone, czują się niepewnie. Czyli takie miejsca też powinny być gdzieś tam stworzone dla dzieci, w których mogą się ukryć, takie kryjówki dla dzieci. I na tym chciałabym skończyć, więc dziękuję Państwu. Już pozbywam się prezentacji. Mam nadzieję, że mi się to uda. Okej.